Witam serdecznie i zapraszam na kolejny tutorial. Pokażę w nim, jak możemy umieszczać pliki Illustratora w InDesignie. Przejdźmy do Illustratora, wybierzmy jakikolwiek format, wybierzmy Artboard Tool, żeby móc zmniejszać czy dostosowywać nasz obszar dokumentu do wybranego elementu. Na warstwie numer 1, którą podpiszemy kwiatek, umieścimy jakiś element. Niech będzie ten. Troszkę go powiększymy. To jest element wektorowy, więc powiększanie nie wpłynie na jakość naszego obrazu. Następnie powołamy drugą warstwę, podpiszemy ją kwiatek 2 i tutaj umieścimy kolejny element, też powiększając proporcjonalnie, chwytając za wierzchołek i za pomocą klawisza Shift-Alt możemy proporcjonalnie zmieniać rozmiar naszego elementu. Teraz wybierzemy narzędzie Artboard Tool i bez już klawisza Alt, tak jak ma to miejsce w przypadku InDesigna, zmniejszamy nasz dokument i zapisujemy dokument na pulpicie. Możemy podpisać 2 kwiatki. Przechodzimy do InDesigna, powołujemy jakikolwiek dokument i za pomocą klawisza Ctrl+D lub Command D na Macu umieszczamy nasz plik. W opcjach importu widzimy, że mamy 2 elementy, które są obwiedzione zaznaczeniem. Jeśli ja wybiorę inny rodzaj obwiedni, wówczas zaznacza mi się cały mój dokument. Więc żeby móc zaznaczyć pojedyncze elementy, muszę wybrać Bounding Box i wybiorę na przykład kwiatek i umieszczam. Jeśli zdecyduję, że chcę umieścić ten drugi kwiatek, wystarczy, że zaznaczę mój element, spod prawego przycisku myszki wyjmę okno dialogowe Object Layer Options i wybiorę kwiatek drugi, dopasowując oczywiście do zawartości. Wróćmy na chwilkę do Illustratora. Pokażę tutaj pewien manewr, który również można zastosować do eksportu naszego dokumentu. Mianowicie możemy stworzyć 2 oddzielne artboardy. Wybieram narzędzie Artboard Tool ponownie, wybieram panel Properties i tutaj jest bardzo ważne, żeby odznaczyć opcję Move Artwork with Artboard, czyli ja bym chciała skopiować mój artboard, czyli ten cały obszar, na którym jest umieszczony mój element, bez tego elementu. Więc zaznaczam ów obszar z klawiszem Alt, kopiuję i wystarczy, że powiększę nieco obszar i mam 2 oddzielne artboardy. Ja oczywiście mogę to zapisać jako inny plik, podpisując go nieco inaczej i tutaj również mogę umieścić ten plik, wybierając zakres lub wszystkie i tutaj również mogę wybrać, którą chcę warstwę lub obie i ta sama procedura, jeśli zaznaczę crop na przykład, to właśnie otacza mi cały mój dokument. Jeśli ja wybiorę pojedyncze elementy w obwiedni, tak też zostanie to zaimportowane. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na moje kolejne tutoriale.